Cześć! Dzisiaj trochę o karmieniu krewetek. Czym karmić krewetki, żeby woda była kryształem, a maluchy nie padały? Zanim pokażę Wam mój schemat, musimy ustalić jedną pewną prawdę. Największym mordercą krewetek w naszych akwariach nie jest głód. W dobrze funkcjonującym akwarium one zawsze znajdą sobie pokarm. Nawet gdy zostawimy je bez dokarmiania na dłuższy czas. To my sami tworzymy problemy, przekarmiając akwarium. Krewetki to zjadacze głównie biofilmu. One żerują 24 godziny na dobę. W sterylnym domowym akwarium musimy naśladować naturę, a nie tuczyć je jak na farmie. Sklepowych gotowych pokarmów komercyjnych w peletach używam u siebie bardzo rzadko. Mój schemat opiera się na tym, żeby karmić akwarium i jego biologię, a nie same krewetki. I to u mnie najlepiej się sprawdza. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Moją codzienną rutyną są probiotyki i enzymy. To dla mnie fundament. Widzę gołym okiem, jak po ich podaniu diametralnie poprawia się kondycja dorosłych sztuk, a przede wszystkim drastycznie rośnie przeżywalność maluchów. Dlaczego tak się dzieje z praktycznego punktu widzenia? Świeżo wyklute krewetki są mikroskopijne i przez pierwsze dni życia praktycznie nie przemieszczają się po zbiorniku. Nie pójdą do karmnika. Ich jedynym pokarmem jest to, co znajdą pod swoimi łapkami. Moimi ulubionymi probiotykami są te z serii Benibachi. Te preparaty błyskawicznie kolonizują szyby, mchy i podłoże, tworząc gęsty biofilm. Dodatek enzymów z kolei działa jak katalizator. Rozkłada złożone białka i węglowodany z resztek organicznych w akwarium, ułatwiając krewetkom ich trawienie i przyswajanie. Wiem, że te preparaty nie należą do tanich, ale uwierzcie mi, przy rozsądnym stosowaniu, a dają dosłownie szczyptę na akwarium, jedno opakowanie starcza na niesamowicie długo. Oczywiście, żeby zachować bioróżnorodność flory bakteryjnej, rotuję te preparaty z innymi markami. Wjeżdża u mnie absolutny klasyk, czyli Bacter AE, czasami Ebitai, czy Maluch Bio od Shrimp Nature. I tutaj uwaga, bo w tych preparatach kryje się pewien haczyk. Część z nich jest mocno wzbogacona aminokwasami. Aminokwasy to wspaniały budulec, ale z chemicznego punktu widzenia to po prostu związki azotu. Jeżeli wsypiecie ich za dużo, woda nie zdąży ich przetworzyć. Niezjedzone aminokwasy zaczną się rozkładać, wywołując gwałtowny skok amoniaku i azotynów. Ryzykujemy potężny zakwit wody, bo bakterie heterotroficzne namnożą się tak drastycznie, że zduszą życie w akwarium. Położycie stado. Dlatego moja zasada na regałach jest święta. Jeżeli preparat ma aminokwasy, sypię go dosłownie ułamek miarki. Z biologią w akwarium się współpracuje i w tym przypadku dosłownie mniej znaczy więcej. Dlaczego dobre preparaty bakteryjne są tak ważne z punktu widzenia biologii? Krewetki mają bardzo krótki układ pokarmowy. Enzymy w wodzie pomagają im rozkładać węglowodany i białka, dzięki czemu przyswajają maksimum z tego, co zjedzą. Z kolei probiotyki to pożyteczne bakterie, które zasiedlają jelita krewetek, działając jak tarcza ochronna przed patogenami, np. przed śmiertelnym Vibro. Dodatkowo te proszki budują na szybach potężny biofilm, który jest pierwszym pokarmem dla nowonarodzonych maluchów. Białko to budulec, dlatego jest tak ważne w diecie krewetek, ale ja stawiam głównie na białko roślinne, choć zwierzęce również podają, jednak w znikomej ilości. Dlaczego? Białko odzwierzęce, np. mączki rybne w tanich granulatach, nie tylko błyskawicznie gnije, wywołując skoki amoniaku, ale w nadmiarze wręcz niszczy krewetki od środka. Krewetki ewolucyjnie nie są przystosowane do trawienia dużych ilości ciężkiego białka. I choć wydawać by się mogło, że białko zwierzęce to same zalety, krewetki zauważalnie szybciej na nim rosną, jego nadmiar powoduje zjawisko przebiałkowienia. Krewetka rośnie szybciej, owszem, niż jej organizm jest w stanie wyprodukować nowy pancerz. Efekt? Słynny biały pierścień śmierci i zgon w trakcie wylinki. Takie białko podawane w nadmiarze niszczy też ich trzustkową wątrobę, dlatego bazuję na bezpieczniejszych źródłach białka roślinnego: spirulina, chlorella, lucerna czy soja. Czy to oznacza, że popadam w skrajność i całkowicie rezygnuję z białka zwierzęcego? Oczywiście, że nie. To byłby błąd. Krewetki to z natury oportuniści i perfekcyjni sanitariusze. W naturalnym środowisku, zresztą w naszych akwariach również, stado nigdy nie pogardzi padłym ślimakiem, rybą czy martwą koleżanką. Dla nas, obserwatorów, może to wyglądać drastycznie, ale z punktu widzenia matki natury to po prostu genialny, bezstratny recykling biomasy. Martwy osobnik
to nic innego jak darmowa skondensowana kapsuła z wapniem, białkiem i minerałami. Zamiast pozwolić, by ten cenny budulec zgnił i zepsuł wodę, stado błyskawicznie go odzyskuje, żeby wbudować go we własne pancerze. Ale uwaga! W akwarium hodowlanym nie chcemy przecież czekać, aż któraś krewetka padnie, żeby reszta mogła uzupełnić braki. Poza tym martwe osobniki mogą stanowić źródło zagrożenia biologicznego, dlatego koniecznie trzeba usuwać je z akwarium i nie dopuszczać do konsumpcji przez pozostałe osobniki. Dlatego w diecie moich krewetek pojawia się na przykład kryl i rozwielitka, z tym, że traktuję je nie jako zapychacz, ale jako wysoce wyspecjalizowany suplement. Dlaczego akurat one? Krewetki, żeby rosnąć, muszą zrzucać pancerz, a do budowy nowego potrzebują potężnej dawki chityny. Podając im drobne skorupiaki, takie jak rozwielitka czy kryl, dostarczamy im najbardziej biodostępną formę chityny i minerałów. Krewetka przyswaja ten materiał niemal w proporcji 1:1, bo to dokładnie ten sam ewolucyjny budulec, z którego sama się składa. To gwarantuje sprawną wylinkę i gruby, twardy pancerz. Dodatkowo kryl jest absolutną bombą astaksantyny. To naturalny karotenoid i jeden z najsilniejszych antyoksydantów w przyrodzie. Z jednej strony drastycznie wyciąga z krewetek pigment, czerwienie, czernie i błękity stają się niesamowicie głębokie i soczyste. Z drugiej astaksantyna chroni komórki krewetek przed stresem, podnosząc ich odporność. Kluczem jest tu jednak powściągliwość. Białko zwierzęce wjeżdża u mnie bardzo rzadko i punktowo, w ściśle kontrolowanej ilości. Daję krewetkom dokładnie ten budulec, którego potrzebują do wylinki, omijając szerokim łukiem ryzyko przebiałkowienia czy zatrucia wody amoniakiem. Wróćmy jeszcze do soi. Samo ziarno soi to potężna bomba odżywcza, która w suchej masie zawiera średnio aż 40% świetnego roślinnego białka. Na pewno kojarzycie łuskę sojową. Te sprasowane białe pałeczki zmieniające się w wodzie w płatki, sprzedawane pod nazwą snowflake, które krewetki tak chętnie skupią. To jeden z moich absolutnie ulubionych pokarmów, genialny w swojej prostocie. Dlaczego? Musimy tu rozróżnić jedną rzecz. Sama wyłuskana okrywa soi wcale nie jest już tak pożywna jak wnętrze ziarna. Prawdziwa magia polega na tym, że gdy ten płatek pęcznieje w akwarium, staje się idealnym, przestrzennym stelażem dla grzybni i pożytecznych bakterii. Kiedy krewetki rzucają się na łuskę sojową, tak naprawdę poza błonnikiem z samej łuski zjadają narastający na niej na bieżąco biofilm. Dzięki temu jest to najbezpieczniejszy pokarm pod słońcem. Nie tylko karmi krewetki, ale wręcz aktywnie wspomaga cykl biologiczny zbiornika. Możecie wrzucić porcję łuski sojowej do akwarium i wyjechać na wakacje. Ona nie zgnije, nie wywali Wam parametrów w kosmos i nie zanieczyści wody. A dla Waszych krewetek będzie stałym, odnawialnym źródłem biofilmu pod Waszą nieobecność. Co kilka dni podaję mój autorski pokarm, który robię sama. Link znajdziecie w opisie filmu. Zmieniam jego skład w zależności od pory roku i dostępności składników. Jednak zawsze jest w nim spirulina, drożdże, które genialnie stymulują układ odpornościowy oraz algi morskie. Dlaczego algi? Ze względu na jod. Jod to pierwiastek lotny, który bardzo szybko ulatnia się z kolumny wody. A krewetki potrzebują go absolutnie do syntezy hormonów regulujących wylinkę. Bez jodu krewetka nie zrzuci pancerza i zginie. Skoro woda szybko go traci, musimy go suplementować w diecie. I algi morskie sprawdzają się tu wyśmienicie. Gorąco Was zachęcam do eksperymentowania i robienia własnego pokarmu. To naprawdę super zabawa i ogromna satysfakcja, gdy stado rzuca się na coś, co zrobiliście sami. Zdaję sobie jednak sprawę, że przy mniejszej ilości akwariów wybór gotowych, zbilansowanych pokarmów ze sklepu jest po prostu prostszy i na pewno wygodniejszy. I to też jest absolutnie ok. Dobrej jakości komercyjne mieszanki zawierają wszystko, czego krewetki potrzebują do zdrowego wzrostu. Jednak jeżeli chodzi o pelety, jest jedna żelazna zasada. Podajemy je regularnie, ale w bardzo niewielkich ilościach. Porcję zawsze dostosowujemy do wielkości stada. Celujemy w taką dawkę, żeby krewetki były w stanie rozprawić się z nią w ciągu maksymalnie godziny, 2. Jeżeli po upływie tego czasu w akwarium wciąż leżą resztki pokarmu, bezwzględnie odciągamy je wężykiem. Niezjedzone pozostałości szybko degradują wodę, a to najprostsza droga do wysypu niechcianych gości i załamania parametrów. Kolejną zasadą mojego regału jest to, że w każdym szkle zawsze leżą liście. To nie jest główne danie, to gigantyczny talerz pod biofilm, a przy okazji naturalna apteka.
Liście uwalniają garbniki, które działają antybakteryjnie, grzybobójczo i wspomagają utrzymanie niższego pH. Musicie pamiętać, że rozkładający się liść to dla krewetek przede wszystkim potężne źródło biofilmu i idealna strefa żerowania dla najmniejszych maluchów. Mają tam mnóstwo jedzenia na wyciągnięcie łapek, a ukryte między nerwami liścia czują się po prostu bezpiecznie. Podobnie jak w przypadku łuski sojowej, liście to doskonały, w 100% bezpieczny pokarm wakacyjny. Możecie dorzucić ich więcej przed wyjazdem i mieć absolutną pewność, że woda się nie zepsuje, a krewetki będą miały stały dostęp do pożywienia. Trzeba jednak wiedzieć, co i kiedy zbierać. Liście dębu, buka czy brzozy zbieramy wyłącznie jesienią, kiedy całkowicie odpłyną z nich soki i są naturalnie suche. Z kolei morwę, maliny czy mojego faworyta, czyli orzecha włoskiego, możemy zbierać również w sezonie i podawać świeże. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że krewetki najbardziej lubią te liście, które są najpierw ususzone, a tuż przed podaniem sparzone wrzątkiem. Wrzątek rozbija ich twardą strukturę, dzięki czemu krewetkom znacznie łatwiej jest od razu je rozpracować. Oczywiście zbieram je zawsze w czystych miejscach, z dala od dróg i cywilizacji. Często w kontekście krewetek mówi się o liściach ketapangu, czyli migdałecznika. Ja go nie kupuję, bo nasze rodzime dęby czy orzechy sprawdzają się równie świetnie i są darmowe. Wiem jednak, że ketapang ma rzeszę zawziętych wielbicieli w świecie krewetkowym. Jeżeli wolicie gotowe rozwiązania i lubicie go stosować, to jest to absolutnie ok. Ma rewelacyjne właściwości i znakomicie spełni swoją rolę na dnie waszych zbiorników. A teraz przestroga. Nie testujcie na krewetkach zawartości swojej lodówki. Banany, ogórki, papryka czy cukinia to wszystko ma u mnie zakaz wstępu na regał. Wiem, że to pięknie wygląda, kiedy stado oblepia plasterek ogórka, ale dokładnie ten sam imponujący efekt szarańczy otrzymacie wrzucając do akwariów sparzoną pokrzywę, jarmuż, rukolę czy szpinak z przydomowego ogródka. A jest to dla krewetek nieporównywalnie bezpieczniejsze i zdrowsze rozwiązanie. Co więcej, warzywa z marketu są potężnie pryskane, a krewetki, jako stawonogi, są na pestycydy śmiertelnie wrażliwe. Marchewka czy pietruszka, i to ekologiczne, bywają u mnie używane wyłącznie w formie mikroskopijnego dodatku, kleju spawającego mój domowy pokarm. Nic więcej, żadnego przeglądu warzywniaka. Podsumowując naszą dzisiejszą biologiczną lekcję, zbierzmy to wszystko w jeden konkretny schemat. Pamiętajcie, karmicie przede wszystkim akwarium, a nie tylko krewetki. Używajcie probiotyków do budowy biofilmu, stawiajcie na bezpieczne białko roślinne i niezastąpioną łuskę soi, a w każdym szkle utrzymujcie bazę liści. Jeśli stoicie przed akwarium z pensetą i macie choć cień wątpliwości, czy wrzucić dziś jedzenie, odłóżcie je. Zróbcie krewetkom głodówkę. Zmuście je do czyszczenia mchów, a parametry wody pozostaną idealne. To wyjdzie im tylko na zdrowie. Nie przekarmiajcie krewetek. Jeżeli wyciągnęliście z tego materiału coś wartościowego dla swoich krewetek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Tak niewiele brakuje nam już do 1000 subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mi daje potężną motywację do tworzenia kolejnych takich poradników. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy znaliście ten patent z soją i z biofilmem i co najczęściej ląduje w waszych akwariach. A może jest coś, o czym chcielibyście, żebym opowiedziała w kontekście moich krewetek? Dajcie znać. Do zobaczenia przy kolejnym baniaku. Cześć!